słońce, cieszę się tą chwilą i chciałam też Wam odrobinę słoneczka przekazać i tych promieni słonecznych, które u mnie za oknem. No nawet nie chce mi się na balkon wychodzić, bo jest za gorąco dzisiaj. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobiłam sukienkę z resztek denimu, z jeansu, wykorzystam do zrobienia tej sukienki resztki jeansów, które dostałam tutaj w zakładach krawieckich, bo czasami jak mi czegoś brakuje, to lecę właśnie tutaj i Turcy bardzo grzecznie wydawają resztki, które już nie potrzebują. Więc wykorzystuję okazję, a żeby się nie nudzić, żeby coś robić, dziergać, bo jak siedzę przy basenie lub na plaży lub w domu, to mam co robić. I to Wam pokazuję. Właśnie cieszę się, że mam możliwość coś tutaj wciąż robić. No i dzisiaj ja już Wam pokazywałam w którymś z moich filmów, że robię sukienki zupełnie kombinowane. Nie stosuję jedną technikę, tylko stosuję różne techniki. Tu jest i japońskie hafty sashiko, i boro, i technika tie-dye, wybielania, co bardzo lubię. W jednym z filmów pokazuję, jak można dużo różnych rzeczy zmienić zupełnie, dokładnie w parę minut i te rzeczy wyglądają zupełnie inaczej. Na to też pewne sposoby, które możemy zastosować i odmienić swoje ubrania, swoją odzież. Więc pokazuję Wam wszystkiego, co się naumiałam, wszystko, co się nauczyłam i wszystko, co zrobiłam. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak robię kolejną sukienkę, też kombinowaną, bo to tam i można powiedzieć patchwork, bo nabieramy matę, z której później powstaje ta sukienka, z tych kawałków jeansu. Później haftujemy, później wybielamy, czyli wszystkie techniki stosujemy i dzisiaj tą sukienkę Wam pokażę. Ale chcę się pochwalić, bo wczoraj wieczorem przyszłam taka szczęśliwa, taka zadowolona. Mój mąż mówi: matko, gdzieś ty była 3 godziny, bo nie zauważył, jak ja wyślizgnęłam, bo to znaczy mówiłam mu, że wychodzę, był tutaj na balkonie, a ja wieczorem sobie wyszłam, cześć i sobie poszłam. I wróciłam późnym wieczorem po 3 godzinach, on mówi: rany, gdzieś ty tak kobieto było, to już się tutaj nudziłem na balkonie, cały czas wyglądałem, co jest, gdzie ty poszłaś, czy do sklepu, ale minęło pół godziny, już chciałem cię tutaj z psami, z policją szukać. No ale nic złego się nie wydarzyło. Wczoraj poszłam na hammam i dla tych, kto jeszcze nie wie, co to jest turecka bania, turecka łaźnia, gdzie my korzystamy ze wszystkich, które możliwe przyjemności. Oprócz tego, że uzyskujemy czystość, to jeszcze relaks zupełny i cały proces, który oni tutaj z tym myciem mają zorganizowany, luksusowy, no to człowiek dostaje naprawdę skrzydeł, jest taki podniecony, jest szczęśliwy. Ja mówię, nie dość, że czysta, to jeszcze taka naoliwiona przyszłam, że normalnie ten olejek nie oszczędzają przy masażach, tylko aż się wszystko lało. Musiałam przed położeniem do łóżka, to musiałam ręcznikiem ciało powycierać. Tak, oni tego olejku stosując do masażu tak dużo nie oszczędzają, nie tak jak u nas w Europie. No i hammam polega na tym, że najpierw rozgrzewamy się w saunie, no co uwielbiam, zresztą polecam, więc wiem skutki działań terapii manualnej, masaży, uwielbiam sama to. No i wczoraj najpierw sauna, chodziłam parę razy, lubię to, polecam. I później właśnie hammam, czyli proces wygląda tak: leżysz na rozgrzanych marmurowych płytach i gdzie wody naprawdę nie oszczędzają, bo u nas nie byłoby to chyba możliwe. Ciepłą, przyjemną wodą taką polewają Cię,
Później cię robię peeling taką specjalną rękawiczką, też taką właśnie mam, kupiłam sobie, robię czasami w domu, kiedy prysznic biorę, rękawiczką robię peeling. Później taką dużą pianą pokrywa, takie jakieś worki specjalnie mają i leżysz na tych kamieniach rozgrzanych i taki cały, taka kula piany się robi, ty w tym mydle, w tym pianie leżysz, cię masują w tym momencie razem właśnie z tym mydłem, później spukują te mydło i wodą piękną, przyjemną. No i oczywiście odpoczywasz, przynoszą ci czaj turecki, jakżeż można bez czaju tureckiego, więc leżysz sobie na leżakach, odpoczywasz i później przynoszą turecki czaj i po jakimś czasie, jak już ty wypoczniesz po ciężkich zabiegach, ja się zawsze śmieję, mówię, tak, masażysta nad tobą się poci, a my męczymy się, bo to ciężka robota. No i potem idziemy na masaż, gdzie też cię masują, nie oszczędzają olejek, o czym wspomniałam, i cały zrelaksowany, czysty, piękny, zadowolony, szczęśliwy wracasz do domu. I tak było wczoraj, więc miałam Wam o tej przyjemności swojej powiedzieć, bo będąc w Turcji i nie korzystać z hamamu, no to byłoby coś nie tak, więc każdemu polecam. Powiem o kosztach, w zależności oczywiście od standardu, bo są bardzo drogich hotelach i drogie hamamy i są takie tańsze, ale powiedzmy koszt całego pakietu, gdzie wchodzi, mówię, sauna i mycie i później maseczkę. Oni robią takie z gliny właśnie, ja myślę, że z Pamukkale przywożą taką białą glinę, później maseczkę, relaks i masaż, czyli wszystko to include, one pakiet. No i koszt takiego zabiegu to jest tak od 30 do 70 euro, w zależności gdzie, tak, nie przesłyszałyście się, taka różnica może być. No ja sobie znalazłam wypośrodkowany i płaciłam za taki pakiet, płacę, mam już stałe miejsce, to płacę 25 funtów. Czyli na złotówki, no to tak było 125 zł kosztuje taka przyjemność, co u nas na przykład w Polsce byłoby nierealne, niemożliwe. No a teraz powracamy do sukienki, którą pokażę Wam, jak dzisiaj robię. Też nie pokażę wszystkiego, bo jednak zszywać te kawałeczki to jest taki dosyć długi proces, ale w innych filmikach, jeżeli kogoś interesuje, jak złożyć i zszyć, jakim szwem, no to w innych filmikach moich możecie sobie taką informację znaleźć, więc tego nie pokażę. Natomiast proces powstania tej sukienki zobaczycie. No a teraz Wam pokażę, bo ostatnio na zakupach kupiłam taką właśnie koszulkę bawełniana, piękny kolor. Nie mogłam jej nie kupić, bo piękny, śliczny kolor. W tureckim sklepie kupiła, jest nowa. No i oczywiście zrobiłam z tego taką oto sukienkę. Z tyłu też jest ozdobiona, z przodu też tutaj aplikacje. W każdym bądź razie nie pokazuję Wam jej w całości, bo na końcu zobaczycie. A teraz zachęcam Was do oglądania i być może ktoś się zdecyduje zrobić coś takiego. Wiem, że dużo moich już teraz koleżanek, bo z Wami przyjaźnimy się, komunikujemy się, też robią takie różne rzeczy, więc powtarzam jeszcze raz, jeżeli ktoś z Was robi fajne rzeczy, ciekawe, to bardzo proszę, przesyłajcie mi w Instagram lub na Facebook swoje zdjęcie, bo robię teraz teczkę, składam Wasze projekty i w przyszłości zrobię film, gdzie musimy się pochwalić też Waszą pracą, nie tylko moją, co lubię się chwalić, no dlaczego, nie ukrywajmy, ale Waszą pracą też i ja ją zaprezentuję, pokażę, skontaktuję się z Wami przed publikacją też tego filmu, ale jeżeli mi udostępnicie te swoje prace, to chętnie je do tej teczki włożę i stworzę z tym filmik. Subskrybujcie kanał,
Stawiajcie lajki, nie żałujcie już, naprawdę nie żałujcie, proszę Was, bo każda interakcja, którą nawiązujemy z naszym widzem, jest bardzo istotna w rozwoju naszego kanału, a ponieważ mój kanał jest dosyć młody, świeży, założyłam go nie tak dawno, pół roku temu. Kiedyś Wam opowiem nawet, dlaczego to zrobiłam. Była bardzo poważna, istotna sytuacja i powód, dlatego że ten kanał powstał i kiedyś Wam opowiem całą tą historię. No a na razie oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie. U góry jest, nie wiem tu czy tu, nigdy nie wiem po prawej czy po lewej stronie, zawsze pojawia się link do mojego sklepu Vinted, gdzie możecie zobaczyć i kupić, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę, tych rzeczy, które robię. No a teraz zaczynamy tworzyć. Dziewczyny, bierzemy się do roboty, tylko że pamiętajcie, że taka praca, ona sprawia nam przyjemność, radość. I nie jest to uciążliwe, jeżeli kochamy to, co robimy. Zawsze powtarzam, jeżeli w życiu wykonujemy ciężką pracę, nawet bardzo ciężką, ale lubimy to robić, to my zawsze będziemy szczęśliwi z tego powodu. Zaczynamy. Płótno zszyte. Nie wiem, jak Wam to pokazać, ale generalnie chcę pokazać, że jest tylko jeden długi pas, który w przyszłości będzie właśnie dołem naszej sukienki. Na razie to nie wygląda ani jak spódnica, ani sukienka, tylko właśnie te szwy poszywałam. Chciałam to pokazać. I na tym etapie to jest istotne, nie zszywamy ją w całość, czyli w spódnicę, chociaż możemy już to zrobić, wykrój, zrobić spódnicę, ale nie, ponieważ to nie koniec. Będziemy naszą spódnicę jeszcze haftować, jeszcze będziemy dekorować, więc nie fakt, że nie zrobię jakieś wzory wybielające. Tutaj zaczęłam nawet ściegi boro kłaść, więc lepiej, kiedy jest płótno otwarte, nie robimy z tego już spódnicę zamkniętą. W ten sposób łatwiej haftować, dekorować naszą rzecz. No i co dalej zrobimy, to jeszcze nie wiem tak naprawdę. Pokażę Wam na kolejnym etapie. A teraz zaczynamy robić dalej. Będę prawdopodobnie robić hafty boro, tak jak właśnie w tym miejscu. Zrobiłam hafty, gdzie chciałam. To jeszcze nie wszystko, bo design nie jest skończony na tym etapie. I zobaczcie, teraz mam takie mydełko i tutaj już zaczęłam wzory robić. Zaznaczam sobie wzory, jakie chcę mydełkiem. I później w te miejsca, które zaznaczam, będę bliczem wybielać. No ja mam Domestos w mojej sytuacji, który kupiłam tutaj w supermarkecie. I właśnie później takie dziwne wzory będę robić. Dlatego kupiłam też sobie pędzelek. Taki. Miseczka plastikowa i później będę każde miejsce, które sobie ten wzór zrobiłam, będę rysować wybielaczem, żeby zrobić dekor, jaki sobie umyśliłam. Nie jest to trudne, ale całego procesu pokazywać nawet nie będę, bo przecież i tak każdy zrobi po swojemu. Pokażę końcowy efekt. W każdym razie mówię Wam tylko, że robi się to za pomocą pędzelka. No chcecie, możecie szmatką, ale pędzelkiem jest to wiele szybciej, wygodniej i zwykłego, nie wiem, AC jeżeli macie, albo Domestos. Zaczynam to robić. Chcę Wam pokazać, jak wygląda moja spódnica. Rozłożyłam ją właśnie tutaj na podłodze, na płytkach. To jest po wszystkich moich manipulacjach artystycznych z wybielaczem. No i takie coś wyszło. Tak jak widzicie, jest to wszystko jeszcze płótno, jedno.
właśnie te szerokie paski były pędzelkiem malowane, a później jeszcze zrobiłam taki design na jasnych właśnie częściach, jeszcze dodatkowy, właśnie polałam prosto z butli. Te czarne, nie czarne, to są granat, właśnie inny kolor, ale już tego nie chciałam brudzić, zostawiłam tak jak jest, natomiast te jasne polałam z butli Domestos i wyszły takie piękne wzory. Więc tak wygląda moja przyszła spódnica. No i zaraz jeszcze chwila, bo pilnuję właśnie, musi to odbarwić się całkowicie. Muszę to wypłukać wszystko, wyprać. No i jak wyschnie, będziemy dalej robić. Połączyłam już górę z dołem. Pokażę Wam, jak wygląda to złącze. Tak zrobiłam dekoracyjnym haftem boro. No i nie będę na razie Wam w całości pokazywać. I teraz co mam zamiar zrobić? Chcę zrobić oczywiście na tej górnej części jakieś aplikacje, jakiś dekor, bo tak nie zostawię na pewno. No i później zobaczycie w całości. To tutaj właśnie chciałam tylko te szwy pokazać. Spódnica jest zszyta z górną koszulką, ale teraz przyszykowałam właśnie aplikacje, które chcę umieścić na górnej części. No i jak to robię, to ja już Wam opowiadałam, pokazywałam. Robię kawałki denimu, jeans zwykły, patyczek do uszu, pędzelki, co macie. I na materiale odbarwiam napisy, które potrzebuję. No tutaj jest handmade, denim wyhaftowałam raczej. Tu jeszcze I love, jeszcze takie serduszko zrobiłam, też wyhaftowałam. No i mój znak, który też znajdzie się na tej sukience. Więc tak wyglądają właśnie napisy, które za chwilę przyszyję, udekoruję górną część tej sukienki. Oglądajcie, za chwilę będzie prezentacja finalnego efektu. Moi drodzy przyjaciele i goście, dziękuję bardzo, że byliście ze mną do samego końca i mam teraz możliwość pochwalić się i pokazać, jaka piękna sukienka wyszła u mnie z resztek patchworkowa, z resztek denimu, który dostałam i wykorzystałam. Sukienka jest skończona. Ja przynajmniej efektem jestem zadowolona i cieszę się, że dałam życie kolejnym resztkom od jeansów i przy tym wszystkim mam przyjemność i radość, że coś stworzyłam swoją własną ręką. Oczywiście pokułam swoje palce, no bo praca to jest trochę taka znudna i ciężka, ale efekt jest super. Chcę podziękować Wam za to, że oglądacie moje wideo, za to, że jesteście ze mną. Lajkujcie, nie żałujcie tego. Piszcie komentarze, napiszcie mi, czy ktoś z Was robi, bądź postanowił zrobić coś z denimu, z tych resztek. Ja jestem tego ciekawa. No a życzę Wam na pożegnanie wszystkiego, co jest najlepsze. Dużo szczęścia, zdrowia, realizacji wszystkich Waszych marzeń, postanowień. Mieć satysfakcję z tego, co robimy i z nawet najmniejszych osiągnięć, które mamy, musimy nauczyć się czerpać radość. Do następnego zobaczenia w moich wideo. Zostańcie ze mną. Żegnam Was. Ty na szczęście czeka Twojej miłości nadejdzie czas. Przyjdzie ona z daleka, a nieraz blisko zaskoczy nas. Kto nadzieją żyje,
kiedy przyszła ta chwila, iść naprzeciw losowi masz. Nie odchodź, gnaj do przodu, nie dotykaj, głaszcze twarz. Niech jak